Witam w kolejnym programie Inteligentne Technologie i Człowiek. Jak zwykle w niesamowitych przestrzeniach Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Dominiko, witam Cię. Witam Ciebie również i witam wszystkich dzisiaj, którzy będą z nami rozmawiać o bardzo ciekawym temacie. Mamy dzisiaj niesamowitego gościa, Kinga Helińska-Barańska, Digital Workforce, tak. Jesteś Country Manager, czyli przedstawicielką na nasz kraj firmy, która wywodzi się z Finlandii, Zgadza się. ale ma też swoją siedzibę w Łodzi. Porozmawiajmy dzisiaj o czymś, co będzie właśnie, zdradź nam temat dzisiejszego spotkania. Dzisiaj tematem naszego spotkania będzie inteligentna medycyna. Mówi się przecież bardzo powszechnie o tym, że sztuczna inteligencja za chwileczkę w tej medycynie sporo namiesza, pozwalając lekarzom dużo lepiej optymalizować proces stawiania diagnozy, dużo lepiej diagnozować wszystkie elementy związane z przewidywaniem ryzyka pojawienia się poszczególnych chorób, czy jeszcze lepiej starając się dostosować do naszych indywidualnych możliwości i potrzeb metody leczenia czy lekarstwa. To fikcja czy już rzeczywistość? Co dzisiaj mamy już na rynku? No tak, to jest bardzo ciekawy temat, inteligencja w medycynie. Jest to wieloobszarowy, wielowymiarowy temat. Ja dzisiaj może poruszę najważniejsze tematy, czyli po pierwsze obsługa pacjenta, po drugie diagnostyka, po trzecie leczenie i wreszcie komfort życia pacjentów. Wow, to się da? I to wszystko przy pomocy inteligentnych rozwiązań, sztucznej tak? inteligencji, robotyzacji, automatyzacji, cyfryzacji. Naprawdę ten temat jest bardzo szeroki, ale również dzięki naszej technice i rozwojowi jesteśmy w stanie pokryć te tematy. I teraz tak, jeśli chodzi o obsługę klienta, to moja firma zainteresowała się po pierwsze tematem, gdzie czas pacjentów oraz czas pracowników medycznych ucieka i gdzie są takie newralgiczne punkty, które doskwierają tak naprawdę nam. Okazało się, że bardzo dużo czasu ucieka nam na tak zwaną papierkową pracę, dokumentację. Czyli praca taka rutynowa, tak? Powtarzalna, bardzo potrzebna, aczkolwiek niedoceniana, z drugiej strony bardzo ważna. Postanowiliśmy w tym temacie i w tym obszarze wdrożyć cyfrowego pracownika. Co robi taki cyfrowy pracownik? Po pierwsze, jest w stanie wystawić skierowanie do specjalisty, do szpitala. Po drugie, potrafi wystawić receptę. Nie tylko wystawia receptę, ale również wysyła na skrzynkę odbiorczą. Jeżeli te recepty są powtarzalne, wysyła również SMS-a z informacją, że już można tą receptę zrealizować. Zwolnienia też wystawia? Tutaj jednak jest potrzebna ingerencja człowieka. Ktoś musi za to wziąć odpowiedzialność. No ale jak już wystawia receptę, no więc ten tropem. Traktujmy tego cyfrowego pracownika jako pomocnika tak naprawdę, a nie Takiego naszego asystenta, tak? Wirtualnego asystenta. Tak. I ja tu właśnie uczulam naszych klientów obecnych i przyszłych, że to jednak jest pomocnik. Nie bójmy się tych rozwiązań, bo też panuje na rynku taki strach przed tymi rozwiązaniami, że zabierze nam pracę, że już stracimy ten kontakt z drugim człowiekiem. Jest to nieprawda. Naprawdę to jest kolejne narzędzie, które tak naprawdę ułatwia nam życie. Dalej, jeżeli wychodzimy ze szpitala, ten wypis czasami czekamy, bo pani sekretarka jest obciążona tą ilością pracy. Tutaj cyfrowy pracownik również przychodzi z pomocą, nie tylko wystawia ten wypis, ale ściągając informacje od systemu, który ma już bezpośrednio od lekarza, ale również przesyła drogą elektroniczną, informuje SMS-em, pacjenta, także to też jest zdecydowanie bardziej uproszczenie, usprawnienie i dość takie lekkie, łatwe i przyjemne, bym powiedziała, dla ostatecznego beneficjenta. To jest jeden z obszarów. Dalej mamy już roboty sprzątaczki, mamy roboty pielęgniarki. I to też jest bardzo fajna i ciekawa sprawa. Zaraz, pielęgniarka może... zastrzyk? Tak, i to jest właśnie bardzo ciekawy temat. Co prawda moja firma się tym nie zajmuje, ale w szerszym spektrum tego tematu jak najbardziej. I to jest naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze taki robot posiada skaner, który sprawdza drożność naszych żył oraz gdzie te żyły są ulokowane. Następnie ukierunkowywuje igłę i pobiera krew bardzo szybko, sprawnie i tak naprawdę bezboleśnie, bo czasami niestety my ludzie
sprawiamy ból drugiemu człowiekowi ze względu na to, że no nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ta żyła jest drożna, czy też nie. Ale to ja mam takie od razu pytanie. No, jaki jest poziom akceptowalności? Czy rzeczywiście pacjent przychodzący wykonać sobie iniekcję akceptuje, że wykona mu to robot? To znaczy, to jest różnie. Ja myślę, że to po pierwsze jest uzależnione od naszej świadomości, a po drugie od takiej pewnej powszechności. Nowe rzeczy, zawsze się nowych rzeczy boimy i to jest bardzo dobre. Z jednej strony uwarunkowane ewolucyjnie, ale z drugiej strony to sprawia, że zaczynamy zadawać pytania. Po co? Dlaczego? Jak to? Zaczynamy się tym interesować, wdrażać w ten temat i okazuje się, że fajne jest to rozwiązanie i przestajemy się tego bać. Ja jestem jak najbardziej za tym, tym bardziej, że przeżyłam już nieraz właśnie to cierpienie pobierania krwi, także ja jestem zachwycona tym rozwiązaniem. Ja mam takie doświadczenie, kiedyś robiłem badania zawodowe i wysłano mnie do automatu przed wizytą u lekarza, żebym sobie zmierzył ciśnienie, zważył się, wzrost mi zmierzyło to urządzenie, czyli właściwie tak, no, takie kompleksowe, podstawowe pomiary nawet. Ciężko to nazwać badaniem, chociaż no, mierzenie ciśnienia to jest już istotna sprawa, prawda? Zakładam, że te technologie pozwalają nam iść dalej, czyli jakby sam proces wizyty u lekarza przejąć częściowo na tą stronę wirtualną, na tą stronę technologiczną. Jak daleko możemy iść w tych badaniach, w tych działaniach już takich stricte lekarskich, a może nawet gdzieś dalej, może nie wiem, w działaniach chirurgicznych czy jakichś innych operacyjnych? Jak to wygląda? Możemy iść tak naprawdę bardzo daleko. Po pierwsze to, co Pan opisał, to jest gromadzenie danych. Kolejnym etapem jest analiza. W związku z tym te wszystkie informacje, które zostały zgromadzone i parametry, które zostały zmierzone, zostają transferowane do drugiego oprogramowania. To oprogramowanie może mieć wdrożone wskaźniki na bazie tych wszystkich wskaźników oraz jednostki chorobowe i na bazie tych wszystkich danych jest w stanie zdiagnozować, czy dana osoba jakby mieści się w ramach normy, czy pewne wskaźniki mogą sugerować jakąś chorobę. Czyli na przykład ja mam nadwagę i z tego można już wywnioskować bardzo wiele. Tak. I wtedy robot informuje, że Pan powinien się udać do lekarza, a lekarz dostaje informację, że jest tutaj pewna informacja nieprawidłowa i koniecznie trzeba zaopiekować się tym pacjentem. Czyli gdybym miał przy tej okazji na przykład badanie krwi, oprócz na przykład ciśnienia, to na podstawie tego badania krwi mógłby już lekarz mieć jakąś wstępną analizę mojego stanu zdrowia, tak? Tak, i to już jest jak najbardziej wdrażane. Sama jestem jakby ofiarą takich poczynań, ponieważ jeden ze wskaźników był nieprawidłowy. Lekarz się ze mną bezpośrednio skontaktował. Zapraszam na wizytę, musimy przeanalizować. Czyli wtedy już jakby system pozwala, żeby lekarz wykazał inicjatywę i wiedział już, o co ma pytać i zapraszać jak najbardziej. Co więcej, cyfrowy pracownik może również wyznaczyć wizytę i też przesłać informację, że musisz się spotkać z lekarzem w dniu jutrzejszym. No to ja mam takie jeszcze pytanie, czy w takim razie ta robotyka, no bo my się jej tak generalnie to chyba trochę boimy, zwłaszcza z punktu widzenia medycyny, no jak można zawierzyć jakimś algorytmom, ale to jakby z drugiej strony patrząc w kontekście tego, o czym tutaj Pani wspomniała, to tak naprawdę okazuje się, że ta robotyka nie tylko jest dla nas bezpieczna, ale ona dodatkowo to bezpieczeństwo naszego zdrowia potęguje. Ja myślę, że tutaj ten poziom zaufania powinien być nawet jeszcze wyższy niż w stosunku dla człowieka. Dlaczego? Dlatego, że oprogramowania czy programy są w stanie gromadzić dane z różnych programów, konsolidować je, wyciągać wnioski na bazie wielu przypadków z przeszłości i wyciągać wnioski. To może nam tylko i wyłącznie pomóc, co więcej, przyspieszyć tą diagnostykę. Bo prawda jest taka, dlaczego ten serial na przykład Dr. House jest taki popularny, dlatego że diagnostyka to jest kluczowa rzecz. Możemy uniknąć wielu chorób. To jest trochę jak śledztwo kryminalne, prawda? To Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. To chyba dlatego budzi takie emocje. A tutaj automat szybciutko, pach i już mamy analizę. Tak, to nie jest wcale powiedziane, że oczywiście zawsze będzie w 100% prawidłowa diagnoza, ale daje nam to szansę, żeby ta diagnostyka była o wiele szybsza. I tutaj przywołam dobry przykład screeningu całego ciała.
onkolog jest w stanie ocenić stadium nowotworu na bazie ognisk i zmian, ale zazwyczaj te zmiany są już duże. Jest bardzo trudno wykryć te ogniska bardzo małe, gdzieś kłębiące się w zakamarkach naszego ciała. Screening takiego ciała, ta maszyna umożliwia nam wychwycenie najmniejszych tych zmian nowotworowych. Cudowne rozwiązanie. No tak. Ale po drodze wspomnieliśmy, że te systemy gromadzą u nas dane i dopóki one są anonimowe, to tak naprawdę chyba to nie budzi jakiejś wielkiej wątpliwości, jeżeli miałoby nam to pomóc diagnozować ewentualnie ryzyko jakiejś choroby. Ale w momencie, kiedy rozmawiamy chociażby o dostosowywaniu już indywidualnej metody leczenia czy indywidualnych leków, no to taki system musi bazować na bardzo konkretnych już danych o nas samych. Czy to nie budzi jakichś takich wątpliwości, że te dane gdzieś mogą zostać potem wykorzystane przeciwko nam? To znaczy bazy danych są bardzo mocno zabezpieczane i tutaj tylko nie rozmawiamy o tym problemie w kontekście medycyny, ale również w kontekście bankowości, finansów. Tak naprawdę każdy Czyli wszędzie tam, gdzie te dane wrażliwe są szczególnie narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. I bardzo mocno tutaj firmy dbają o to, żeby jednak te dane zabezpieczyć. Jest wiele warstw, wiele poziomów zabezpieczeń broniących przed takim niepożądanym wejściem. To raz. Dwa, można również zakodować imię i nazwisko, także to nie jest wcale takie proste tak naprawdę. Po pierwsze się włamać, a po drugie wyciągnąć te informacje, więc tutaj bym raczej spokojnie spała i się o to nie martwiła. Rozumiem, że ten rozwój technologiczny w medycynie, zastępowanie w wielu obszarach maszyną człowieka, maszyną umownie, prawda, oprogramowaniem komputerowym czy różnymi urządzeniami, to jest taka tendencja, która wynika z jednej strony z rozwoju technologicznego, ale też na pewno z tego, aby obniżać koszty. Opieka zdrowotna jest generalnie jednym z najdroższych elementów budżetu każdego państwa. Jeżeli jest prywatna, to też jest niesamowicie droga. Pytanie moje brzmi, czy dzięki tym rozwiązaniom będziemy mieli obniżenie tych kosztów i większą powszechność tej nowoczesnej medycyny dla większej grupy ludzi, czy też będą to elitarne usługi dla tych najbogatszych, a tym powiedzmy mniej zamożnym pozostanie tradycyjny lekarz i czekanie w kolejce w długich kolejkach, oczekiwaniach. To wszystko zależy, na którym jesteśmy etapie. Ja mocno wierzę, że rozwój technologii, innowacje sprawią, że każdy z nas będzie się czuł lepiej. Oczywiście na samym początku inwestycje wymagają nakładu i jest to na pewno obciążenie zarówno dla szpitali, jak i ostatecznie dla pacjentów, ale myślę, że z czasem, a to tak naprawdę szybko się rozwija, że z dnia na dzień ta usługa będzie tak naprawdę tańsza i bardziej dostępna dla każdego z nas. Jestem tutaj optymistką i myślę, że ostatecznie każdy, nawet najbiedniejszy, będzie w stanie skorzystać z tych usług. Ja mam takie jeszcze pytanie, ponieważ korzystamy już dość powszechnie ze smartwatchy, które monitorują, a to nasze fazy snu, a to nasze ciśnienie. Szwedzi zaczęli się fascynować chipami wszczepianymi pod skórę, żeby też właśnie zwiększać, a to kwestie związane właśnie z tymi odczuciami, kwestie związane z tym, co widzą, co słyszą, co właśnie odczuwają, ale czy takie rozwiązania tak naprawdę z punktu widzenia medycyny mają znaczenie? To znaczy, jak każde narzędzie i każde rozwiązanie może mieć swoją jasną i ciemną stronę. Jasna strona tego rozwiązania jest taka, że informacja jest naprawdę bardzo szybko. Możemy się udać do lekarza. Ten lekarz już ma wyświetlone automatycznie na monitorze całą historię choroby. To naprawdę usprawnia diagnostykę, ponieważ często jest tak, że chodzimy do różnych lekarzy. Te informacje gdzieś istnieją, ale one są porozrzucane. I to powoduje, że nie trafiają wszystkie dane do lekarza. To rozwiązanie umożliwia, żeby wszystko było jednak w jednym miejscu. Co więcej, zmienimy lekarza i to też nie ma znaczenia w kontekście historii choroby czy bazy danych. Słyszałem o takim przypadku, czytałem o takim przypadku, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, no bo to Stany Zjednoczone muszą być pierwsze w tych rozwiązaniach, że pewnej mamie
wszczepiono na czas ciąży zagrożonej, rozpoznanej jako zagrożona ciąża, wszczepiono właśnie taki chip, który monitorował jej stan zdrowia i tego dziecka, które nosiła 24 na dobę. Z taką intencją, że gdyby się coś działo, to albo są procedury, które mama sama zastosowała, czyli musiała na przykład, nie wiem, ograniczyć zmęczenie i tak dalej, a w sytuacjach już takich limitów pewnych, kryzysowych, tak, no to była cały czas łączność. Oczywiście mama była cały czas podpięta pod sieć internetu i tak dalej, więc to było bardzo ciekawe, ale to zadziałało, tak, bo przeszła bezpiecznie moment do porodu. Oczywiście potem tego chipa jej wypięto, prawda, bo już nie był potrzebny, ale stan monitorowania tego jej organizmu przez 24 na dobę no, przydał się i to działało. Czy to może stać się powszechne w tego typu przypadkach? Ja myślę, że to jest bardzo fajny przykład na to, że to rozwiązanie również może być pomocne i dobre dla człowieka. Choć tak jak wspomniałam, to również ma swoje ciemne strony i ma tyle zwolenników, ilu przeciwników. Sam twórca mikrochipa, Carl Sanders, w pewnym momencie stwierdził, że on jakby nie chce brnąć w ten temat, ponieważ możemy przekroczyć pewną granicę i drugi człowiek może manipulować nawet całym społeczeństwem. Dlaczego? Dlatego, że mikrochip ma takie możliwości, żeby podnosić poziom adrenaliny, co może nas uspokoić bądź pobudzić. Wręcz przeciwnie. Tak, więc tak jak mówię, no, wszędzie jest potrzebny ten złoty środek i pewne granice, natomiast ja jestem fanką takich rozwiązań, bo tak naprawdę w większości przypadków może jednak nam pomóc. My z Dominiką mamy bardzo wysoki poziom adrenaliny, jak jesteśmy w tym programie, więc Chwilowo chipy nie są nam potrzebne. Tak, więc jakby ktoś chciał regulować, to mogłoby to się naprawdę gorąco zrobić. Rozumiem, że w tych technologiach możemy używać nie tylko oprogramowania takiego miękkiego, tak zwanego software'u, ale też hardware'u, czyli pewnych urządzeń, które na przykład zastąpią rękę, tak jak właśnie tutaj iniekcji, czy nie wiem, może nawet rękę chirurga albo innego specjalisty. Jak najbardziej, one są już nawet w Polsce wdrożone i mamy kilka rozwiązań. Najbardziej spektakularny jest Da Vinci, gdzie tutaj chirurdzy, urolodzy, onkolodzy, ginekolodzy korzystają z niego, żeby przeprowadzać operacje. To rozwiązanie jest o tyle fajne, że umożliwia większą precyzję z jednej strony, co sprawia, że proces gojenia jest o wiele krótszy, także to rozwiązanie uważam, że jest genialne. Dalej mamy STAR, to jest robot, maszyna do wykonywania zabiegów na tkance miękkiej, co sprawia, że te linie krojenia są o wiele krótsze, mniejsze, dokładniejsze. Możemy się też pochwalić Robin Heart, to jest takie polskie rozwiązanie dla kardiochirurgów. Także naprawdę te technologie tak szybko się rozwijają, tak mocno nam pomagają, że czasami to aż przyjemnie pochorować. Czyli robot tak naprawdę stojący przy łóżku pacjenta przestaje być fikcją, gdzieś zaczerpniętą tylko i wyłącznie z jakichś filmów czy szeroko rozumianej popkultury. Tak, jak najbardziej. To są takie bardzo wyspecjalizowane roboty, ale również może u nas jeszcze nie tak bardzo popularne, ale na przykład w Azji to już dość powszechny jest robot, który pomaga chorym z różnego rodzaju dysfunkcjami, przypomina o wzięciu lekarstwa, informuje, żeby ominąć obiekt, bo tutaj może dojść do kolizji, zderzenia. Niesamowite, pomocne rzeczy. Dodatkowo pomaga starszym ludziom w samotności po prostu, bo jednak sprawia, że ta interakcja jest, nie czujemy się tak bardzo sami. Czyli obszary teleopieki. Tak, jak najbardziej. To już jest jakby osobny temat, który chętnie jeszcze kiedyś może w przyszłości Wydaje mi się, że przedyskutujemy, koniecznie. bo już mi tu intuicja podpowiada, że się nie zgadzam. To znaczy, że tutaj nie ma mojej zgody na wprowadzanie automatów do budowania relacji z ludźmi. Ale to myślę, że zostawimy sobie na kolejne kiedyś w przyszłości spotkanie. Myślę, że to są w ogóle fascynujące tematy. Droga rozwoju, perspektywy rozwoju są chyba nieograniczone, przynajmniej my nie jesteśmy chyba sobie w stanie za bardzo wyobrazić tego, jak daleko to może zajść. No ale musimy się temu przyglądać, bo żyjemy w takiej rzeczywistości i tak jak 100 lat temu zbudowano to piękne Centrum Nauki i Techniki, wtedy to była elektrownia, elektrociepłownia,
EC1 i do dzisiaj fascynuje, to myślę, że te rozwiązania, które dzisiaj są robione, będą też nas jakoś podtrzymywały w tej fascynacji w następnych latach. Nas i kolejne pokolenia. No bo z jednej strony technologia, z drugiej strony Człowiek. Dziękuję za dzisiejsze Dziękujemy spotkanie bardzo. i do zobaczenia w kolejnym naszym spotkaniu w Centrum Nauki i Techniki.